Zanim zaczniemy, to chciałbym Was zaprosić do subskrypcji kanału, żebym mógł się rozwijać. Pamiętajcie, że wszystko co tutaj robię jest za darmo, nic nie sprzedaję, żadnych kursów płatnych ani dostępów. Jeżeli chcecie, to jedyna forma wsparcia kanału to danie jakiegoś lajka czy komentarza pod filmami. Druga opcja wsparcia jest to rejestracja w jakimś propie i wykupienie konta z mojego linka. Wtedy dorzucacie taką cegiełkę do ogólnej puli, z której następnie będą losowane konta tutaj na Discordzie, oczywiście w pełni za darmo. Czyli cała kasa z afilacji wróci do Was w postaci takich rozdań giveaways. Oczywiście wszystko będzie za darmo, transparentnie. Wszystkie informacje znajdziecie również pod filmem w opisie. A teraz przejdźmy do materiału. W tym materiale skupię się na kilku ważnych kwestiach, jeżeli chodzi o featuresy. Dużo ludzi to bagatelizuje, a natomiast nie biorą tego pod uwagę, że jest to całkiem inny rynek niż kontrakty CFD, czyli Forex. Myślę, że to są najważniejsze błędy, jakie popełniają początkujący traderzy, więc takim pierwszym punktem będzie brak zrozumienia dźwigni. I o co chodzi, jeżeli chodzi o dźwignię? Powiedzmy, że macie kapitału 10, no 1000, no dobra, niech będzie na futuresy 5000, bo to i tak jest mało. $5000, to jest wasz kapitał. Macie dźwignię 1 do 100. Tak, macie dźwignię 1 do 100. I teraz otwieracie pozycję, przypuśćmy 1 e-mini. 1 e-mini, albo dla przykładu 1 e-mini NQ. Niech będzie. I teraz 1 tick to jest $5. $5. Nasdaq potrafi zrobić 100 punktów no w jakieś, powiedzmy, nawet i 5 minut, nie? Niech będzie 5 minut. No i teraz te 100 punktów, z te 100 punktów trzeba liczyć razy 4, bo 1 tick to jest $5, a 4 tiki to jest 1 punkt. No to łatwy rachunek tutaj jest, bo 100 punktów liczymy razy 400, czyli 400 tików razy 5. Czyli ile to daje? 400 razy 5? To jest prosty rachunek. To będzie wynik minus $2000. I zobaczcie, jak to szybciutko można pozbyć się kapitału. A więc podstawowym błędem, moim zdaniem, jaki popełniają w ogóle traderzy, już nie mówię o początkujących, ale w ogóle traderzy, jest to niedocenienie właśnie futuresów, kontraktów futures, ponieważ przy takim kapitale wasza pozycja powinna być jeden mikrokontrakt. Mikro, czyli 1/10, mikrokontrakt to jest 1/10 pozycji mini, czyli dużego kontraktu, tak? Ja to nazywam duży, mały kontrakt, by jest łatwiej to zrozumieć. Więc docelowo możecie tutaj zobaczyć, jaka jest różnica i jeżeli chodzi o propy na przykład, to propy wymuszają, ale do tego może dojdę innym razem, ale propy wymuszają po prostu używanie dużych pozycji, bo dają jakby mały czas na zaliczenie tego konta i tak dalej, więc to jest duża presja i po prostu traderzy początkujący szczególnie zwiększają to ryzyko, aby to konto zaliczyć. To powoduje masę błędnych sytuacji, które powodują utratę konta. Więc myślę, że to przelewarowanie pozycji to jest taki jakby pierwszy punkt, brak zrozumienia ruchów na tych futuresach. Ja myślę, że każdy, kto zaczyna z futuresami, przychodzi z CFD czy z krypto, powinien poświęcić tydzień na to, żeby zobaczyć, jak ta zmiana cenowa następuje na futuresach, bo jest to całkiem inna zmiana cenowa niż na Forexie. Kolejnym drugim punktem jakby będzie ignorowanie kosztów, prowizji, opłat za utrzymanie pozycji i tak dalej, więc jest to troszkę inny temat, jeżeli chodzi o futuresy, bo tutaj to też jest regulowane, bo pamiętam za COVID-u, za przytrzymanie na przykład jeden kontrakt, 1 CT, to będzie, czyli jeden duży kontrakt, takim będę się nazewnictwem w moich filmach posługiwał, więc 1 CT to jest, pamiętajcie, jeden duży kontrakt na futuresach. No to za przetrzymanie overnight, czyli za przetrzymanie otwarcia na drugi dzień, tak, czyli przetrzymujemy pozycję na noc, płaciło się wtedy, o ile dobrze pamiętam, $1000 albo i nawet więcej. Pamiętam, że za ropę, bo ropa wtedy wariowała, czyli jeden kontrakt na ropie, to wtedy było około $4000. Więc wy musicie, nie dość, że jeżeli macie otwartą pozycję na noc, to musicie zadbać o to, żeby ten kapitał był wystarczający, bo jak zacznie się coś dziać na rynku, to te prowizje mogą po prostu pójść w górę.
za przetrzymanie. Dlatego bardzo moim zdaniem ważną rzeczą jest też umiejętne lawirowanie między tymi kontraktami, czyli jeżeli jest spokojnie na rynku, macie większy depozyt, możecie się pokusić o takie agresywniejsze rozgrywanie. Natomiast jeżeli coś się dzieje na rynku, ja bym unikał takich sytuacji, że wy przetrzymujecie overnight, czy ryzykujecie zbyt dużo, nie? Wtedy już naprawdę trzeba uważać. Tutaj może to nie dotyczyło stricte scalpingu, tak? Ale jeżeli chodzi o scalping, to będzie taki drugi punkt, podpunkt może tego, co chcę wam przekazać. No to jest sytuacja taka, że tutaj macie prowizję, tak? I nie są to takie duże prowizje, nie ma tu swapów, nie swapów i tak dalej. Jeżeli chodzi o... jeszcze do tej rzeczy wrócę tutaj. To jest tylko... Ten kapitał wam nie znika z konta czy coś, to jest po prostu na przetrzymanie overnight, czyli potrzebujecie więcej kapitału i on jakby, to jest takie jakby zabezpieczenie, tak? Tu się nic nie dzieje, nikt wam z konta nie potrąca, natomiast to jest takie zabezpieczenie za przetrzymanie pozycji na noc. To później do was wraca, tu nie ma z tym problemu, nikt was tutaj na jakieś koszta nie naciąga na futuresach. Po prostu potrzebujecie większy balans za przetrzymanie depozytu na noc. Takie są wymagania i trzeba mieć ten większy depozyt. Jeżeli chodzi o duże kontrakty, to są różni brokerzy oferują różne prowizje, tak? Natomiast jeżeli chodzi o duże kontrakty, to zazwyczaj jest to prowizja od 0,25, czyli 1/4 dolara, do około dolara, nie? Za duże kontrakty. Natomiast w sytuacji już tych kontraktów mikro, te prowizje są dużo większe, bo jest to w okolicach dolara do nawet $2, tak? Więc u mnie u brokera jest to za mikrokontrakt jest to 85 centów, a za mały kontrakt jest to 45, za duży kontrakt jest to 45, a za mały kontrakt 85, 95, coś w tym stylu, jeżeli chodzi o kontrakty terminowe, więc te prowizje nie są duże, natomiast musicie pamiętać o tym, że jeżeli skalpujecie rynek, no to każdy ten kontrakt generuje opłaty, więc musicie naprawdę sobie poprzeliczać, bo można mieć nieraz kosztów ze scalpingu $300, a zysku $100, więc musicie to sobie po prostu przekalkulować. Mimo wszystko jest scalping na pewno bardziej opłacalny niż na Forexie. To nawet nie ma tutaj żadnych dyskusji na ten temat. Kolejnym bardzo, myślę, ważnym błędem, ale to nie tylko dotyczy futuresów, ale też CFD, tak, Forexu, jest to overtrading. To jest też troszkę z psychologii, moim zdaniem, sytuacja, ponieważ zazwyczaj myślę, że po historiach, które słyszałem od traderów, w dużej mierze ma znaczenie właśnie to, kto jak podchodzi do tradingu. I teraz weźmy sobie taki przykład. Otwieracie na sesji, czyli od 15:30 do 17 otwieracie sobie pozycje, które zeszły na minus. Zróbmy sobie może inny kolorek, żeby było to z przekazem. Minus 599 dolarów, powiedzmy, tak? No i dobra. Shortowaliście rynek, tak, nie poszło, rynek idzie do góry, no. Upiera się na to, że idzie do góry. I teraz wy zamykacie stratę, ale rynek robi coś takiego, że nagle zawraca i idzie w dół. No to wy co, no przecież mieliście rację cały czas, no teraz już na pewno pójdzie, nie? No i już jest po 17, tak, mieliście iść do domu, robić inne rzeczy, tak, nie wiem, na trening, cokolwiek, zupę ugotować, natomiast rynek zawraca, nie? No i co wy robicie? No, po godzinach po sesji już siedzicie 5, przypuśćmy 3-5 godzin na tych wykresach, ale na przykład 6 godzina się zaczyna, teraz wejdzie, nie? Otwieracie, chwilowo zarabiacie, już jest na przykład tutaj kwota taka, że macie już plus albo plus 50, nie? Plus $50. Macie plus $50. Odrobiliście te zyski. Popatrzcie, udało wam się odrobić to, te straty znaczy. Udało się odrobić. Nie zamykacie tych strat, to teraz ja zarobię. I dalej ciśniecie, a rynek zawraca, wywala wam i robi kolejną większą stratę tutaj, nie? Lub sytuację innego typu. Bo zrobiliście tutaj minus 1000. Zrobiliście minus 1000. W waszym propie możecie zrobić sobie minus 2000 max. Macie taki stop loss, maksymalny stop loss. No i zrobiliście te minus 1000, natomiast oczywiście wieczorem, teraz 21 czy coś, będą na pewno odbijać i tak dalej i to samo robicie minus, tak, aż w końcu konto jest wywalone. A co się dzieje w sytuacji, kiedy macie minus 500 dolarów? Kończycie dzień, tak? Koniec handlu. Idę, zrobiłem sobie stop lossa, idę do domu, do chałupy, porobię coś, czy na trening, nie wiem, pobawię się z dziećmi, cokolwiek, nie? Odchodzicie od wykresu. I tutaj po pierwsze zachowujecie konto, a po drugie najważniejsza sytuacja, jutro jest nowy dzień.
A co daje nowy dzień? Nowe możliwości. A więc jutro możecie sobie wynik na przykład zrobić plus 750 dolarów. I sumarycznie jesteście do przodu 250 dolarów, jeżeli chodzi o 2 dni handlu. Kolejnym myślę, że zrobimy dzisiaj 5 punktów. Kolejnym takim bardzo ważnym, moim zdaniem, błędem jest gra pod emocje, pod strach, pod chciwość. To też troszkę zachodzi pod overtraining. Ogólnie trading się spina jakby. Wszystkie te nasze zachowania spinają się jakby w jedno zachowanie. Chciwość, moim zdaniem, jest to nic innego, jak sobie rynek idzie, wy macie tutaj longa, ładnie się zebraliście w pozycję, tu macie longa, no i macie jakieś tam przesłanki, tak, żeby tutaj close pozycji zrobić. Ale wy tego nie robicie. Close. No i tak, rynek zawraca, wywala wam tutaj, powiedzmy tutaj stop lossa, tak? Wywala wam stop lossa i idzie wtedy do góry. Mogliście zamknąć zysk, zrealizować zysk, mieliście tutaj wasz target, bo to był target, tak? To nie było z dupy zamknięcie, tylko po prostu to był wasz target, wy tego nie zamknęliście. No to co się teraz dzieje? No dzieje się to, że macie właśnie problem kategorii psychologicznej, tak? Bo jesteście zbyt chciwi. Natomiast można do tego różnie podchodzić, ponieważ na przykład ja rozgrywam to swingowo i takie wahania typu zejście pod mój stop loss docelowy nic mi nie robi, bo ja zazwyczaj zamykam zlecenia, jak wiecie, z ręki. Czyli rynek idzie tutaj, przypuśćmy, robi mi jakąś stratę minus 300 i ja zamykam z palca. Nie mam problemu z tym, żeby to zamknąć z palca, close pozycji zrobić. Natomiast większość ludzi ma z tym problem, dlatego stosują stop lossy. I te stop lossy są właśnie wybijane. Albo są zbyt krótkie, czyli tu mamy stop loss, tu mamy stop lossa takiego, tak, zyskiem, nie wiem, 10-20 do 1. Ok, jak wam to wypali, to spoko, natomiast cena, szczególnie na ruchliwych walorach, takich jak na przykład Nasdaq, no to potrafi sobie tutaj powariować, zanim pójdzie w górę, nie? Więc docelowo, no to jest też duży problem, jeżeli chodzi o stop lossy. Kolejna emocja taka bardzo ważna, jeżeli chodzi pod grę, pod emocje, no to strach, prawda? No i tutaj można rozróżnić strach w dwóch kategoriach. Strach przed tym, że spada i strach przed tym, że rośnie. Aha. I teraz problem jest w tym, że o co chodzi, jeżeli pozycja rośnie i jesteście w strachu. Każdy wasz zysk, jeżeli jesteście w zysku, myślę, że większość traderów tak ma, nikt tutaj nie zachowuje spokoju. Myślę, że każdy się martwi, że zaraz rynek zawróci, może teraz skasuje, może tu skasuje, może wyżej skasuje pozycję, może tutaj zrealizuje 1/3 pozycji, a może wyjdę z połowy. Pozycja w zysku generuje strach przez to, że boicie się utrzymać tą pozycję wyżej, bo rynek zaraz zawróci i będzie was stop loss. No i dla przykładu. Macie pozycję, tu wchodzicie sobie na breakoutie, tak, buy. Bardzo ładne wejście, tak, stop loss pod dołkiem. Teraz rynek sobie idzie i wy tutaj już wychodzicie na przykład, kasujecie jedną, drugą pozycję, tak? Wychodzicie z zysku, bo się boicie po prostu o te zyski. To jest strach przed utratą zysków. I teraz, bo będzie sytuacja, może będzie, albo nawet możecie przestawić się tu break-even, o. Break-even, bo tutaj już się boicie, że utraty zysku, tak? No i rynek zejdzie tu, wywali wam pozycję i dziękuję i pójdzie w waszym kierunku, byście mogli zarobić 4-5 razy więcej. Może być taka sytuacja, że pójdzie tu. No ale dlaczego? Skoro macie pozycję, macie scenariusz jakiś, handlujecie zgodnie ze swoim pomysłem, no to dlaczego rynek ma wam stop lossa po prostu zgarnąć, nie? Jeżeli pomyliście się z zagraniem, no to spoko, no ten stop loss pęknie. Ale break-even wywala pozycję w większości przypadków, moim zdaniem. Bo jest trudno ustawić break-even według jakby tego, co nam mózg podpowiada, bo rynek może tutaj iść dalej w górę. Może wziąć jakby ten break-even i znowu iść w górę. Więc docelowo to jest strach przed utratą zysków. Mniejszy strach moim zdaniem jest w sytuacji, kiedy macie tak samo wejście. Macie wejście tutaj na przykład. O tak będzie, wejście. Tutaj macie, no przypuśćmy, że macie stop lossa, nie wiem, tutaj. Dajmy na to, żeby taki był przykład, żeby to było lepiej zobrazować. No rynek idzie na waszego stop lossa, nie? Przypuśćmy. No i większość ludzi tutaj nie zamyka tego przesuwa niżej czy coś. Albo nie używa właśnie tego stop lossa, natomiast nie potrafi, tak jak ja na przykład, wyjść z pozycji, tylko trzyma w nieskończoność. Wcześniej jest jeszcze nadzieja i tak dalej. Natomiast moim zdaniem
Właśnie jeżeli chodzi o straty, to bardziej nadzieja tutaj jest główną emocją niż strach, bo jeżeli jesteście w zysku, może nie mam racji, nie wiem, ale tak mi się wydaje po rozmowach z traderami, że jeżeli traderzy są w zysku, bardziej moim zdaniem traderzy są narażeni na emocje typu nadzieja niż strach. W przeszłości, jak zaczynałem z tradingiem, to bardziej tutaj miałem nadzieję na to, że rynek zawróci z tego miejsca w górę, niż żeby tutaj jakiś strach odczuwać, tak? Kisiłem te straty w nieskończoność, jak to się mówi. Natomiast głównym tutaj problemem właśnie jest ta albo chciwość, albo właśnie strach przed utratą zysków. Zauważcie, że trzymacie zyski, trzymacie krótko zazwyczaj, a straty potraficie dłużej wytrzymać, tak? Bo ewolucyjnie człowiek jest stworzony do tego, żeby w napięciu, w strachu wytrzymać dłużej. Włącza się wtedy adrenalina, hormony i te właśnie jakby pierwotne nasze instynkty przejmują trochę więcej kontroli i wtedy należy wyjść, odpocząć, jakieś techniki oddechowe zrobić, żeby uspokoić ten organizm i zacząć myśleć, bo my teraz w takich sytuacjach odwracamy myślenie nasze na bardziej, mniej ewolucyjne, można powiedzieć, na to pierwotne. I to nam przeszkadza w treningu. I nie bójcie się, to nie jest źle wymyślone, te wszystkie strategie brokerskie, wszystkie stop-lossy i tak dalej. To jest wszystko machina, która ma wyciąć wasze pieniądze i oddać do odpowiednich instytucji. Więc myślę, że na dzisiaj to będzie tyle. Wyjaśniłem tutaj. Myślę, że materiał może wam to troszkę więcej wyjaśnić, bo jest tu trochę psychologii. No i co? Do usłyszenia w kolejnych materiałach.